Cześć, kolejny odcinek o naszych zwariowanych pomysłach. O naszych zwariowanych pomysłach. Kontynuujemy, ciągniemy temat długich przedmiotów. Długo nam schodzi, no bo to długie przedmioty. Słuchajcie, żarty żartami, ale... To było mówione, Bartolini, ja z tym wyjeżdżam. Właśnie. Cofamy tą mobilną artylerię. Zapraszamy do poprzednich odcinków. Wszystko już było powiedziane na ten temat. Tak, to było, ale to już było. Dobra, kochani, podchodzimy do ściany, bo jedną z bardzo fajnych cech tego naszego uchwytu jest to, że za pomocą, Bartek, bo w komplecie już są te... Oczywiście są dziewczynki naścienne, bo na skrzynki potrzebujemy dziewczynki naskrzynkowe. Mamy 2 śruby, mamy nawet inserty 4 dla tych, którzy mają czarne skrzynki i polecamy to rozwiązanie. Ale mamy te dziewczynki naścienne, czyli wszystko, co mamy na skrzynkach i wozimy i pobieramy, odkładamy na budowie w miejscu, Konkretnie elementy żeńskie naścienne. W liczbie sztuk 4. Ja mówię po prostu element naścienny i element naskrzynkowy. Słuchajcie, zaczynaliśmy od długich przedmiotów. Mówimy długie przedmioty na skrzynkach, bo mieliśmy wszyscy w głowie poziomiczki, te drogie, Tafbilda i Flexa. Potem się okazało, że nie tylko poziomiczki. Wszystkie inne rzeczy. Tworząc ten wyrób, myśleliśmy o tym, tak? Czyli elementy, które są w oczywisty sposób trudne do spakowania w skrzynię, musimy je tam gdzieś targać na plecach. O tym myśleliśmy, jak tworzyliśmy ten wyrób. Ale jak żeśmy już ten wyrób stworzyli, to okazało się, że to jest zarąbisty organizator na wszystko. Na wszystko i dlatego też taka forma tej historii to nie jest jakaś wąska obejma pod jeden rodzaj poziomicy, tylko długi pojemnik z bardzo gęstą ilością przegródek. I teraz słuchajcie, bo to ja byłem tym protagonistą. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, poszedłem rąbać drewno na zimę. I się okazało, że nie mam gdzie odłożyć tej siekiery. I potem sobie przypomniałem, że przecież do odłożenia siekiery to jest idealna rzecz. Można sobie odłożyć siekierę, można sobie odłożyć, jak już zobaczyłem, że mogę sobie odłożyć siekierę u siebie w domu, to sobie tak zaaranżowałem ten element koło drewutni, że mogę sobie tam powiesić różne rzeczy. Mogę sobie powiesić i sekator, jakąś piłę, dla żony sobie zrobiłem. To jest kącik dla żony, taki sobie zrobiłem. Są drapaki do pleców. Drapak dla kota, to jest dobre. Ty, ale żeś mi uzmysłowił, rzeczywiście. Dla kota, dla człowieka, bo ja sobie teraz tam nie sięgam, muszę z czymś takim korzystać. I słuchajcie, powiem więcej, koło tej drewutni zaaranżowałem sobie coś takiego, że te narzędzia wiszą mi w lecie, no czy to się teraz pojawiło, wiem, że tak będzie w przyszłym sezonie, i od czasu do czasu na zimę będę je ściągał, natomiast tam jest też taki mój warsztat, słuchajcie, taki polowy warsztat, oprócz tego, który mam stacjonarny. Słuchaj, wejdę w słowo. I tam sobie wieszam też tamto, czyli rozgałęźnik i mam też miejsce na kobyłkę. I sobie to ściągam, a potem, rozumiesz, cały czas sobie coś zamieniam. Jeżeli się pracuje tym, tak, to się pracuje, to sobie potem to myjesz to, tak, i wieszasz sobie na sezon letni na zewnątrz, odkładasz i masz po prostu, Tak wiesz, jest, gdzie to jest. tak. Idea jest taka i tutaj zachęcamy do śledzenia wpisów, bo Piotr zamieszcza bardzo wiele super fotek ze swojego warsztatu, który naprawdę dopieszcza jak tutaj... Ktoś to skomentował, że jest u mnie ci studenci od medycyny sądowej czy chirurgii mogliby tam wejść, bo tam jest za czysto. No ale ja bardzo lubię warsztat. Parę osób w okolicy Piotra zniknęło bez powodu. Dokładnie, w związku z tym Byli smaczni. nie ryzykujemy, nie ciągniemy tego tematu. Wszystkie rzeczy, które widzicie tutaj na naszej ścianie, innymi słowy, chcieliśmy taki fragment zrobić ogrodowy. Drapaki, drobne rzeczy, sekatory i tak dalej. Następnie siekiery, jakieś piły, elementy, też tak. rzeczy, które oczywiście część z nich, część z tych producentów, często bardzo znanych, oferuje też tego typu uchwyty, natomiast nie aż tak wszechstronne. Możemy tu łączyć różne marki dzięki temu, że mamy ten po prostu rozstaw i jest to też tańsze. Sprawdzałem organoleptycznie, kupując te rzeczy, widząc, nie wymieniając marek, jakieś uchwyty tychże producentów, jest dużo tańszym rozwiązaniem Kubrick. Fajnie, wiesz, siekiery sobie odkładasz, jak rąbiesz, bierzesz, odkładasz, zawsze wiesz, gdzie masz. Możesz sobie przyczepić do kosiarki elektrycznej, czy do czegoś przedłużacz. Ale to nie jest... I zawsze wiesz, gdzie masz sobie przedłużacz. Dokładnie, bo ja mam dużą siekierę, taką małą siekierkę, mam ten taki hak do nabijania do
dopnij. I jak odkładam, bo traktuję to na wymiennie, to zawsze mi się to walało, nigdy nie wiedziałem, gdzie ja to mam. Słuchajcie, to jest mniej prawdopodobne, ale oczywiście też istnieje możliwość przewiezienia tychże rzeczy na skrzynce. Chociaż mówiliśmy na początku tematu, No że co mało prawdopodobne, jeżeli na przykład jedziesz sobie, nie wiem, gdzieś, do jakiegoś pieńka porąbać, tak? Albo coś i potrzebujesz kilka narzędzi, no to sobie podjeżdżasz często w waszej skrzynką, skrzynce możesz je no przewieźć nie? tak naprawdę. Możesz też w przypadku innych prac zagrodowych, korzystając z jakichś otwartych boksów, mieć, nie wiem, cebulki i tak dalej. Popatrzcie, teleskopowe historie, tak? Teleskopowe historie. Zwracamy tylko uwagę, że oczywiście dobieramy tak długość tych narzędzi, ale to każdy producent ma z tym temat, poza tymi wciskowymi, żeby dało radę z sufitem się pogodzić i wyciągnąć, tak? Możemy oczywiście, Bartek, ten element zamontować na samym dole. Mamy wtedy dobre 30-40 cm już w dół, tak? Tak samo potrzymaj. Tak. Był taki wpis u nas, żeby to było otwierane, żeby można było wkładać i tak dalej, ale zobaczcie, jeżeli nawet w ten sposób, no nie, to możemy to obniżyć, w tej chwili włożyć, tak? Podnieść do góry. No, wymaga to jakiejś tam kombinatoryki, ale jeżeli by nas ograniczał sufit, to możemy w ten sposób zamontować, że sobie to na dół wkładamy, podnosimy. Oczywiście w trzymamy. przypadku skrzynek, do których to było pierwsze zastosowanie, ten temat raczej nie istnieje. Ale są niskie szopy, wiesz, są różne piwnice. Różne nie? sytuacje. Słuchajcie, mamy tu poziomicę. Poziomica ma, jak informacja tutaj jest 1,50 m. napisana, ma 1,50 m. Spokojnie sobie to wyciągam. Ale jak mówię, jeśli potrzeba jakiejś gimnastyki, wystarczy, tak jak pokazywał to Grzegorz, odpinam sobie tą górną część, nawet ją opuszczam tutaj i śmiało jestem w stanie w poziomie, można powiedzieć, wyciągnąć, tak? Kochani, lećmy z tematem, bo mamy na finał tego odcinka mamy trudny test dla Piotra. On jeszcze nie wie, o co chodzi. Kącik, Ale się spoci. kącik malarza artysty, gipsiarza, Malarza pokojowego, ale i też generalnie Gładziarza. wszelkiej maści artystów. Cienkie tematy, troszkę grubsze, przegubowe i tak dalej. Poza teleskopami, poza długimi rzeczami, zwróćcie uwagę, na tych samych kubełkach śmiało można odłożyć pędzel, gryf z rolką, także wszechstronna historia. I zobaczcie, że mamy temat, taki ja cały czas powtarzam, że jakby bardzo ważną, bo trzymaj Bartolini, Tomek, wiedź mi tutaj kamerką. Czekajcie. No, Piotrek, a lampeczka? Poczekaj, lampeczka. zawodowo, lampeczka. zawodowo. O, Piotrek trzymaj. No, Teraz ja zobaczcie, jak już teraz doświetliliśmy, zobaczcie, w tej chwili nam to dynda, tak? Jeżeli my tą przegródkę zamontujemy tutaj, zobaczcie, ja to robię zupełnie organicznie, wkładam ją i już mi nie dynda, tak? Dynda mi dołem. I zobaczcie, tu jest guma, więc ta średnica jest inna niż ta, ale to nasze urządzenie powoduje, że możemy tak samo tutaj sprawić, że to po prostu nie dynda, tak? I zobaczcie, to naprawdę się Grzegorzu, trzyma. to jest szczególnie istotne sztywno. przy skrzynce, kiedy jest dynamika. Jeśli chodzi o ścianę, w ten sposób optymalizujemy ilość miejsca, Ale którą chodzi sobie mi o robimy. zasadę, rozumiesz, Tak. że po prostu zobaczcie, tutaj mam coś się natomiast no, w momencie, kiedy wkładamy przegródkę, tak, już jest zablokowane. Unieruchomione. Bardzo prosty temat. Wiecie, co mi przyszło teraz do głowy? Tak. Wyobraźcie sobie, że to montujemy na przykład wewnątrz w pick-upach. Mówię Wam, Amerykanie będą to ewidentnie podrabiać, bo to jest zarąbisty pomysł do pick-upa. Na wewnętrznej burcie montujemy sobie to i możemy pionowo przewozić w pick-upie różne rzeczy, które normalnie, wiesz, pałętają się, nie? Przecież tam przy hamowaniu, przy ruszaniu, no, tam musi się dziać, wiesz, bonanza, no nie? Proszę. Natomiast wszystko pionowo, siekiery, Ewidentnie. wszystko. Propos, Słuchajcie, tu mamy kącik tego łomiarza, nie? łomiarza, Tak. włamywacza. To jest Ten uciekinierzy z więzień, tak? Do tych... miejskie ogródki działkowe. Miejskie kurtki działkowe, też sekcja ogrodowa. Wszystkich fanów rowerów, szczególnie nie swoich, to zainteresuje. Sekatorem. Takie generalnie zgrabne nożyce do cięcia, one również ważą naprawdę wiele. Popatrzcie, ciężkie jestem to w stanie jest, sobie to wyciągnąć, przytrzymaj No, kominiarkę. Jestem w stanie sobie to Kominiarkę? wyciągnąć. Kominiarkę właśnie. Nawet mając nad sobą inny temat związany tutaj z mierniczymi Ty, historiami. ale teraz to fachowo wygląda, popatrz, nie? Dokładnie tak, słuchajcie. No, to jest, bo mi jest tanie dranie, nie Ja to oświetlam. Piotrze, bo tutaj jeszcze nie skończyliśmy tematu. Zaraz nad mamy wrażliwe kątowniki, mamy tutaj jakieś inne kątomierze. Też rzeczy, które często zalegają. Oczywiście
Czasem mają dziurkę, czasem wystarczy wbić gwoździa, ale nie zawsze tak da radę. Tutaj mamy tematycznie w kupie, nie szukamy, nie pałęta się po garażu. Przechodzimy do tematu też częstego, silikony. Ten temat wyciągniemy i pokażemy na skrzynce, bo słuchajcie, ten temat według mnie jest bardzo interesujący. Podjedź mi, Piotruś, jakąś skrzynką. Bartek, Podjedziemy tutaj, tą skrzynką, tylko żebyśmy ściągniemy ją- sobie. No, nie musisz właśnie. Nie muszę. Tak, zobaczcie, mamy silikony, które często używamy, one się tam... Mogą być jakoś lekko ubrudzone, mogą być przede wszystkim potrzebne. Lepiej, żeby nie leżały z innymi narzędziami, bo jakiś fragment tego kleju, czegokolwiek, łatwo się osadza na Wiesz co, najwyżej. wyobrażam sobie sytuację, że ktoś na przykład robi łazienkę i używa kilku silikonów, bo na przykład ma różne kolory i Silikony, tak dalej. akryle i tak dalej. I tak naprawdę używa, odkłada. Słuchajcie, tutaj Wam powiem, jak się sprawy mają. Mianowicie ten rozstaw, który mamy, poprosiłbym Cię o miarkę, Piotrze, którą tutaj nam się pałęta. Mam miarkę. Średnica takiego typowego silikonu, myślę, że to jest dokładnie taki standard, to jest 46 mm. My wiemy o tym, że u dołu mamy 40, tu u góry więcej. Troszeczkę ten silikon rozpycha ten grzebień, Ale ale wchodzi nic ciasno. nie przelatuje. Popatrzcie, Ale ciasno. możemy sobie też znowu przegródkami ustalić sytuację, żeby to wchodziło pionowo, tak jak tutaj. Wtedy się nic nie kolebie, no i osiągamy efekt. Ale słuchajcie, ten sam element, pamiętajcie kochani, ten sam element, na którym odwiesimy obciążki, dłuta, szpachelki, śrubokręty No to i co tak tu mamy, dalej, nie? odłożymy też to, tak? Popatrzcie, nie macie perforacji, możemy dalej ciągnąć ten wątek, oczywiście do jakiegoś racjonalnego obciążenia. Mamy historię związaną z wszelkiego rodzaju obciążkami, nożycami do cięcia, kombinerkami, mniejszymi szczypcami, kluczami nastawnymi, nie wiem, czy to są Francuzy stricte, czy nie. W każdym razie mamy taki cały pokaźny zestaw. W jednym miejscu, Wieszaj w tu, porządku. wieszaj Bartolini tu. Możemy to zawiesić, trochę testujemy już wytrzymałość tego rozwiązania, lekko się ugina, nie ma wrażenia, Ale nie, że nie pęknie. polecamy tego, ale oczywiście tylko jakby pokazujemy Wam Ściągnij, funkcję, Piotrze, tak? Nie ściągnij te wytrzymało. dwa kubełki. Ściągnij i powoli wrócimy na ich miejsce. Popatrzcie, jak stabilnie z kolei jest, jak zrobimy to prawidłnie. Mamy tych insertów dużo, możemy to zrobić poziomowo, tak? I mamy dwie strony do wykorzystania. Wówczas super stabilnie, popatrzcie, bez problemu pobieram sobie klucz, jakieś kombinerki. Główna idea jest taka, że podczas O, pracy czasami to się wykorzystuje na przykład w koszach jakichś, nie? Kładziemy na szczycie skrzynki kosz i w tym koszu sobie odkładamy te najpopularniejsze rzeczy. Kosze, nosidła, a stąd się to wszystko wzięło, a teraz sytuacja jest taka, że, ale mówimy o tym po raz kolejny, z nosidłem czy z koszem muszę podejść do swojego warsztatu, rozpiżyć go, czyli wziąć wszystko, co potrzebuję, wziąć na robotę, wrócić, znowu posortować. W tym wypadku wiem, że dzisiaj tego potrzebuję, albo jeszcze tam z 2-3 kompletów, obwieszam skrzynkę dookoła, wracam po pracy, odwieszam w warsztacie, tak jak zrobiliśmy przed chwilą. Popatrzcie, możemy sobie coś takiego, jeżeli to przyjeżdżamy do warsztatu i zobaczcie, w jakimś kąciku, i teraz zobaczcie, w jakimś zupełnie kąciku, tak, mogę sobie kilka tych elementów powieszać, wykorzystując każdą tak naprawdę dziurkę w warsztacie, pod schodami i tak dalej, i wtedy sobie to pobieram, idę na robotę, wiem co mam, jakiś taki komplet, wieszam z boku albo z przodu. I tyle. Słuchajcie, kochani, teraz mamy tak, Piotr, chodź, kochany, bo będziesz miał test. Popatrz, przygotowaliśmy coś dla Ciebie. Pierwsze skojarzenie, Piotrze. Pierwsze skojarzenie. Kurde. Co byś tam włożył? Wiesz co, na slajdy takie mi się przypomina. Pierwsze Ja to- myślałem, że powiesz piwo, no ale dobrze, jeśli Nie no, jesteś na tutaj- browary też może być. Taki. Taki segregator na browary. Trochę mi to przypomina, jak pani ma w tym, w kwiaciarni, że takie kwiatki się tam... Dobra, chłopaki, Sadza. No. lecimy z koksem. Słuchajcie, akurat przypadkowo okazało się, że rozstaw, długość tego Jakie tam przypadkowo? jest podobna co nasz kosz i extender Z linii Pro. z linii Pro. W związku z tym zrobiliśmy to. Oczywiście końcóweczki Z tej strony musieliśmy było przyszlifowane. poprzecinać. To nie jest tak, że to wchodzi idealnie, ale to jest taka wariacja już gruba. Ale na tą szerokość wchodzi. I teraz popatrzcie, jeżeli będziemy sobie coś takiego mamy, no nie, to zobaczcie, mamy... To wyciągnę, przepraszam. nasz Uwaga ten, na ręce. Tak, i zobaczcie, mamy coś takiego, no nie, i zakładamy sobie, bierzemy. I teraz zobaczcie, normalnie te wszystkie rzeczy leżałyby luzem
Na dnie. na dnie. Oświetlenia Wywierciliśmy jest. sobie dziurki wiertarką i zrobiliśmy sobie takie na... Tak, tytułem ścisłości, gwoli ścisłości, oczywiście ten pojemnik bez tych dziurek naszych ekstra ma dwie, w razie W odpływowe, na te mokre rzeczy, on ma. Natomiast chcący zamieścić takie na przykład historie, które my nie wiemy do końca, ile macie śrubokrętów, z jakimi końcówkami, z jakim rozmiarem, czy chcecie coś innego przelotowo, Sprzedajemy ideę. ideę. Możecie przewiercić sobie i po prostu macie taki organizerek pod wasze, śrubokręcie. tak? I sobie taką jedno pudełeczko macie na te. I teraz zobaczcie, podjeżdżacie sobie na robotę, wyciągacie sobie z waszych szuflad, bo to zobaczcie, to jest kolejny etap w Kubricku. Pierwszy, pamiętacie, było trzeba ściągać, żeby się Szybki dostać do dostęp. środka. Drugi temat, grzaliście szuflady. Są szuflady, tak? A trzeci temat to jest taki, że z tych szuflad wyciągamy sobie różne elementy, tak? O, to mi akurat wpadło, ale... No trzymasz latarkę w ręce, więc może ja to zrobię, albo patrzcie, biorę sobie rzecz, zaczynam od jakiegoś krawędzi, widzę, że tak będzie ok, wkładam. Następnie Blokuję się, no. biorę sobie tą szpachelkę, bo akurat mi też będzie potrzebna. Też nie chcę ryzykować, żeby wpadła, ciach, biorę w ten sposób. Mam jakieś inne śrubokręty, inne narzędzia, jest ich masa. Tutaj przejdźmy do tej strony. Mam jakieś elektryczne historie, tak? Wiemy, że dzisiaj będę potrzebował i pracował z jakimiś takimi zaciskarkami, ściągaczami, nie wiem, izolacji. Jak coś mylę, przepraszam. W każdym razie to też mogę mieć ochotę. Ale wiecie, o co chodzi? Że zrobił się teraz oto taki już etap w Kubricku, że tak naprawdę gość przychodzi... Czekajcie, wyłączę. Gość przychodzi na robotę, wyciąga sobie z szuflad wszystko, obojętnie co, tak? Tak jak pokazywałeś. Bierze sobie, przymierza śrubokręt, dopasowuje sobie tą naszą przegródkę, tak? I on teraz sobie bierze i robi to, tak? Czyli on sobie najpierw wyciąga z szuflad wszystkie elementy, które potrzebuje, których będzie używał, tak? Nie potrzebuję, chciałem tylko powiedzieć, operatariuszki. Czyli tak jak ci chirurdzy, którzy mówią skalpel, to tam, to siamto. Nie zawsze niestety pracownicy nasi kochani mogą korzystać z usług także miłych pań. Dlatego przyszliśmy im z pomocą i taki niestandardowy event jest zrobiony tutaj. To się nie będzie sprzedawało, jak tak teraz pogramy, bo wyobrażam sobie Słuchajcie, bracie, historia na stole operacyjnym, gość z Kubricka. No nie. Taki żarcik. No słuchajcie, nie możemy cały czas być tak napięci i poważni. Natomiast rozwiązanie jest jak najbardziej poważne. Jest to pomysł, który nie wymaga wielkiego nakładu pracy. Nie był być może od początku tak aranżowany. Natomiast to tylko pokazuje, jak wiele z tymi kubełkami można zrobić. Tak jest. I teraz, kochani, petarda na koniec. Bartolini, pomóż mi. Z przyjemnością. Przy okazji bardzo fajny nawijak i bardzo fajne kobyłki. Dzisiaj Bartek jest bardzo grzeczny. O co go poproszę, to mówi z przyjemnością. Sam siebie nie poznaje. A Kasia w sanatorium. Właśnie. Kochani, da. I teraz, Ale jeszcze Ci pomogę. Popatrz. Pstryczek. przykręciliśmy do środka nasze dziewczynki ścienne akurat. Zarówno do skrzynki, jak i do przegrody. Jak do skrzynki to musieliśmy niestety przewiercić na wylot. Teraz zobaczcie, wkładamy sobie to. Możemy skrzynkę zapiąć, tak? Nie będę Wam już mówił, bo to gramy już trzeci odcinek, więc możecie tam mieć wszystkie elementy, śrubokręty i Klucze i tak dalej, klucze, kombinerki. jakie To w tym chcecie. wypadku takie nieduże, I żeby zobaczcie, się zmieściło. wkładamy to do środka, ale potem możemy wyjąć i powiesić na zewnątrz, tak? Zamykamy i wtedy używacie tego, tak? Macie tu zorganizowane. Nawet wpadło mi do głowy, że są takie gąbki, w które można coś wbijać. No tak jak mówiłem tam w tej kwiaciarni, tak? Florystyka Wam Kwiaciarni. powie. Ale A na końcu wyobrażam sobie, No, może no. ktoś to wypełnić gąbką, wbija sobie jakieś drobiazgi, wiertełka, coś tam. Takie rzeczy, które... Kwiaty, róże. Albo na przykład, słuchajcie, ja wyobrażam sobie, że może być Na gość, ścianie. który mówi, bez kwiatów nie robię, no nie? Słuchajcie- I sobie przychodzi i tutaj sobie wiesza kwiaty. Przecież były Wiecie, o co chodzi. w New Beetlach, w Volkswagenach takie fajne flakoniki. Słuchajcie, stajemy się sentymentalni, ale wracając do rzeczy, kończymy powoli ten tryptyk, a wcześniej były jeszcze wprowadzające odcinki o długich przedmiotach. Temat się rozrósł, bo po prostu możliwości są nieograniczone. Mówiłem Wam, że była korba, kwiaty pojawiły się na samym końcu, ale co, uważamy, że naprawdę mega proste urządzenie, prosty przedmiot.
przedmiot na długie przedmioty, ale jak widzicie możemy zrobić go na wszystko właściwie. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ale Was nie ogranicza wyobraźnia, stąd konkurs i czekamy też na Wasze pomysły. Właśnie, Piotrze. Ten odcinek domyka historię pod tytułem Nasze pomysły, nasze doświadczenia, ale równolegle tych wszystkich, którzy oglądają odcinki, zapraszamy na grupę na Facebooku Kubrick, skrzynie narzędziowe, warsztat, samochód, budowa. Tam się dzieje konkurs, którego tematem jest Wasze pomysły, Wasze zastosowanie, Wasze problemy związane z długimi przedmiotami. Dlatego jeśli jakichś rzeczy jest tutaj dla Was mało, na pewno więcej znajdziecie na naszej grupie. Zachęcamy jeszcze do wzięcia udziału w konkursie. Finał niebawem. Ile jest nagród? 50. A jakich nagród? To są długie, Uchwyty. uchwyty na długie elementy. Długie, bardzo długie, Piotrek, Wam krótkie jeszcze- i takie Ja się sobie. nie plątam w zeznaniach. W każdym razie, no. Dobra panowie, dosyć tego.